Drodzy widzowie, witamy na kanale Pilot Forge Pro w pierwszym odcinku z cyklu na kursie. Wielu młodych pilotów uważa, że po zdobyciu licencji PPL wystarczy kupić najtańsze godziny i wykręcić wymagany nalot. Ty twierdzisz inaczej i że to największy błąd. Powiedz mi dlaczego. Wielu pilotów kupuje pakiet godzin, ale nie umie go efektywnie wykorzystać. A po PPL-ce myślą, że złapali już Pana Boga za nogi i latają prawdziwym samolotem. Cześć, tu Seweryn z Pilot Forge Pro. Poznajcie naszego dzisiejszego gościa. Dzisiejszym gościem jest osoba, którą wielu pilotów kojarzy z budowaniem nalotu, ale mam wrażenie, że niewiele osób zna historię stojącą za tym projektem. Maciej Serafin jest pilotem z licencją CPL, współzałożycielem Fly Poland i od kilku lat pomaga pilotom z całej Europy przejść jeden z najważniejszych etapów na drodze do zawodowego latania. Fly Poland powstało w 2018 roku i od tego czasu z jego programów skorzystało przez te 8 lat już ponad 750 pilotów z różnych krajów, którzy przyjeżdżają do Polski nie tylko po kolejne godziny w logbooku, ale przede wszystkim po doświadczenie. Prywatnie Maciek od lat angażuje się w rozwój środowiska lotniczego, bierze udział w wielu projektach związanych z lotnictwem i od pierwszych dni istnienia kanału Pilot Forge Pro wspierał nas swoją wiedzą oraz konsultacjami merytorycznymi dotyczącymi jednego z najbardziej niedocenianych etapów szkolenia hour buildingu. I właśnie o tym chcemy dziś porozmawiać, bo większość pilotów uważa, że hour building polega na jednym nabiciu wymaganej liczby godzin. Tymczasem Maciek od lat przekonuje, że to najlepszy moment, żeby poprawić błędy wyniesione ze szkolenia PPL, zbudować dobre nawyki i przygotować się do znacznie bardziej wymagającego szkolenia CPL. Czy naprawdę można zrobić 100 godzin nalotu i niewiele się nauczyć? Dlaczego jedni piloci po hour buildingu są gotowi na szkolenie zawodowe, a inni muszą zaczynać od poprawiania podstaw? I jak wykorzystać ten czas, żeby nie tylko zwiększyć nalot, ale przede wszystkim stać się lepszym pilotem? Bardzo się cieszę, Maćku, że przyjąłeś nasze zaproszenie i witaj na kanale Pilot Forge Pro. Dziękuję, bardzo miło. Dziękuję za tak miłe zapowiedzenie mnie. Jest mi naprawdę zaszczyt i miło tu być. Od początku, tak jak od naszej pierwszej rozmowy odnośnie projektu Pilot Forge jestem z Wami, bardzo kibicuję i mam nadzieję, że też dzisiaj będę mógł co nieco opowiedzieć więcej od kuchni o właśnie hour building, że nie jest to tylko takie zwykłe zdobywanie i zapisywanie godzin w logbooku. Powiedz mi, z jakimi umiejętnościami najczęściej przyjeżdżają do Was piloci po szkoleniu PPL? Generalnie my, przyjeżdżają do nas piloci głównie z PPL-kami. Są to piloci z Polski, z zagranicy, którzy szkolili się do tej pory na samolotach klasy Cessna, Tecnam, Aero AT3 i tym podobne. I to są osoby z reguły, które mają świeżo co odebraną licencję i potrzebują wylatać godziny, bo większość z nich jednak planuje w przyszłości zostać pilotami zawodowymi. Jakie mają umiejętności? To jest temat rzeka, bo mamy naprawdę przekrój, tak jak wspomniałeś, przez 8 lat działalności dużą liczbę pilotów już spotkaliśmy, polataliśmy z nimi. Naprawdę jest to cały, można powiedzieć, przekór społeczeństwa i kompetencji, umiejętności, które oni posiadają. Wszystko zależy od też podejścia tych pilotów i od tego, w jakich szkołach, ośrodkach, aeroklubach szkolili się. A powiedz mi, jakie błędy najczęściej pojawiają się w myśleniu tych ludzi? Odnośnie hour buildingu, że jest to takie odbębnienie godzin, które jest kolejną taką takim skoczkiem do zdobycia licencji CPL i do zakończenia całego szkolenia lotniczego. A czego szkoły lotnicze zwykle nie uczą w trakcie podstawowego szkolenia na PPLC? Większość szkół, myślę, że te bolączki, które spotykamy właśnie po szkołach, to jest ten brak zaangażowania ze strony czasem instruktorów i brak odpowiedniego briefingu i debriefingu po szkoleniu. Bowiem osoby, które przychodzą do nas, często gęsto powielają swoje błędy z poprzedniego etapu szkolenia, bo nikt nie zwrócił im uwagi na to. Po prostu zapłaciły, dostały papier, licencję, no i są dalej. I właśnie przychodzą na hour building z bolączkami, na które nikt wcześniej nie zwrócił uwagi.
Zastanawia mnie jeden fakt. Gdy bierzesz do samolotu świeżo upieczonego pilota, który ma 45-50 godzin nalotu, po 5 minutach już wiesz, nad czym będziesz z nim pracował. Jak ty to robisz? Powiem tak, lata doświadczeń, a tak już mówiąc na serio, to widać po sposobie, jak się nawet komunikujemy. Od pierwszego kontaktu z tą osobą, kiedy ona pyta i dzwoni do nas właśnie odnośnie hour buildingu, że chciałaby u nas polatać. Osoby często, gęsto potrafią przyjść bez licencji, bez pozostałych uprawnień, nie mają ich ze sobą, bo nie wiedzą, że mają to zabrać na lot. I nawet czasem naprawdę nie wsiadając do samolotu, wiem, że ta osoba albo została tak wyszkolona, albo właśnie liczy, że tutaj te godziny to będzie szybki przeskok do dalszych licencji. I naprawdę spotkałem się tu z wieloma ciekawymi historiami, które myślę, że będę mógł w trakcie jeszcze dzisiaj opowiedzieć. Bardzo liczymy na właśnie Twoje historie i opowieści, tak żeby studenci wiedzieli, co mają robić. Powiedz mi, a czy można zrobić 100 godzin nalotu i praktycznie niczego nowego się nie nauczyć? Da się, da się. Mam nadzieję, że nie we Fly Poland i na pewno nie u nas, ale znam takie przypadki osób, które mówiąc krótko, latały wokół komina gdzieś, i tak naprawdę może nie cały hour building tak wykonały, ale większość i na przykład trafiły do nas na ostatnie 10 godzin brakujących do uprawnień wymaganych do skończenia licencji CPL. No i widzieliśmy, że te 90 godzin to tak sobie przebimbały, mówiąc krótko. Ja spotkałem się z taką tezą, twierdzeniem, że nawet pilot wykształcony w najlepszym ATO może podczas źle wykonywanego hour buildingu cofnąć się w rozwoju. Jak wygląda Twoim zdaniem złe budowanie nalotu? To złe budowanie nalotu to takie budowanie, gdzie latasz w kółko na przykład te same trasy, nic nowego nie wnosisz, bo okej, trzeba podzielić koszty, trzeba te godziny, zdobyć. Latasz na nawigacji, na wszelakiej maści dostępnych, teraz są takie oprogramowania, które ułatwiają to. Oczywiście jest to dobry backup. Piloci nie używają map, nie komunikują się w języku angielskim, no i później te kwiatki wychodzą przy szkoleniu CPL. Dobrze, to porozmawiajmy teraz o pomocach, które wykorzystywane są przez studentów, takie jak tablety czy skydemony, w przygotowaniach do planowania hour buildingowego lotu. I ja ze swojej strony powiem i spotykamy się, nasze samoloty to są Cessny 150 i 182. To są samoloty analogowe, z analogowym kokpitem i przychodzą do nas kandydaci, wypożyczający, studenci, którzy robią hour building, którzy latali wcześniej na samolotach na przykład klasy Tecnam, które były totalnie, w glass cockpicie, nazwijmy to. I oni w życiu nie widzieli klasycznego sześciopaka. Dla nich to jest nowość. I to są osoby w różnym wieku, nie mówię, że to jest najnowsze pokolenie tylko. I takie osoby po prostu muszą się od podstaw czasem nauczyć latania i obsługi tych przyrządów, bo nie są w stanie tego zrobić. Ja zawsze każdemu polecam i to myślę, że to jest taki frazes, który ja mówię często. Jeżeli idziesz do licencji zawodowej i będziesz pilotem zawodowym i później zawodowo będziesz latał w linii, czy nie wiem, na bizjetach, czy gdziekolwiek indziej, to nalatasz się jeszcze na tych ciekłokrystalicznych ekranach glass cockpitach i warto czasem wrócić do tych podstaw i nawet na tej starej, jak to mówią, ceśnie polatać, ale żeby zdobyć te podstawy, bo później standbyowe przyrządy mogą ci uratować życie, kiedy elektronika jest w stanie wysiąść. No, już doszliśmy chyba do takich czasów, że nawet stand-by'e są ciekłokrystaliczne. Dokładnie, jest też tak, ale takie klasyczne, standbyowe instrumenty jednak są, tak jak wcześniej, sześciopak klasyczny. Myślę, że piloci jeszcze starszej daty ode mnie czy od ciebie to już w ogóle na pewno i na dużych samolotach to korzystali z takiego rodzaju rozwiązań, ale jest to warte uwagi, żeby wrócić naprawdę do korzeni. No i to też jakby uczyło takiego pewnego też monitoringu, też świadomości sytuacyjnej, bowiem też u niektórych pilotów poleganie stricte na tylko tej nawigacji glass cockpitowej, no nie kończy się dobrze. A jakie błędy najczęściej popełniają studenci przyjeżdżając na budowę nalotu? Oj, to też jest dobre pytanie, powiem szczerze.
Przychodzą do nas studenci naprawdę wszelakiej maści z problemami. Przychodzą tacy, którzy byli bardzo rzadko na lotniskach kontrolowanych, bo szkolili się w takim, a nie innym miejscu i to, co było wymagane w programie, no to zrobili, ale chcieliby polecieć na lotnisko kontrolowane, ale nie wiedzą nawet, jak złożyć plan lotu, bo zrobili to raz w życiu z instruktorem i już zapomnieli. Są tacy, którzy chcieliby iść do CPL-a i chcieliby zrobić szkolenie IR na instrumenty, ale muszą znać angielski. Ten angielski trochę kuleje, trochę się boją lecieć sami na lotnisko kontrolowane, bo z jednej strony chcieliby pogadać po angielsku, z drugiej strony się tego boją. Są tacy, którzy przychodzą, nie mają żadnej standaryzacji, nie wiedzą, co to jest take-off briefing i zaczynamy zabawę od nowa. Także walczymy, można powiedzieć oczywiście w cudzysłowie, z wszelakiej maści, staramy się pomagać jak tylko możemy i możemy się dzielić tą wiedzą z tymi osobami, które jakieś tam braki w swojej wiedzy mają. Budowa nalotu powinna być łącznikiem, która spaja PPL i późniejszy CPL. Powiedz mi tak naprawdę, co powinniśmy robić podczas budowy nalotu, żeby efektywnie rzeczywiście połączyć te dwa szkolenia? Myślę, że tu idealny kandydat, który właśnie planuje szkolenie CPL, jeżeli dobrze spożytkuje ten hour building, to jest taka dobra przeskocznia, to jest takie rozwinięcie tych kompetencji, które zdobył na PPL-ce i miejmy nadzieję, że je dobrze rozwinął, a właśnie nie zrobił tego kroku do tyłu, o którym tam wcześniej rozmawialiśmy. Warto tutaj zauważyć, że w trakcie tego szkolenia warto przećwiczyć sobie tak naprawdę te wszystkie elementy, które później do szkolenia CPL się przydadzą, czyli czyli na przykład korespondencję w języku angielskim, która później do CPL i IER-a bardzo się przyda. Latanie po lotniskach komunikacyjnych, robienie też jakichś niskich tras, które są później wymagane w programie do CPL-a. Także tych elementów jest składowych bardzo mnóstwo i warto wziąć to wszystko pod uwagę, tak żeby idąc na to szkolenie zawodowe, być dobrze przygotowanym i mieć to poczucie, że ten hour building nie był tak po prostu przelatany dla godzin. A czy zdarza Ci się, że do Waszego ośrodka trafiają piloci z bardzo dużym nalotem, na przykład 200 godzin i latają gorzej niż ci, którzy mają 80? Zdarzyły się takie przypadki. To tak jak trochę z kierowcami. Ten, który ma prawo jazdy 20 lat, ma już swoje nawyki i swoje różne takie myki, których nie jesteśmy w stanie wykrzewić, nazwijmy to. Ale tak, u nas każda osoba, która przychodzi do Fly Poland, wykonuje z nami lot taki weryfikacyjny, tak zwany check ride. Niezależnie czy ma type rating na 737, czy na Airbusa, czy lata na F-16, chcemy sprawdzić, czy też potrafisz latać tą Cessną, bowiem tutaj jakby nalot na lotowni jest równy i osoby, które mają naprawdę duże naloty, nawet właśnie mając licencję CPL, ale nie miały na przykład styczności z samolotami górnopłatami czy z Cessnami, bo latały, nie wiem, na Teknamie albo na dolnopłacie jakimśkolwiek, to też czasem potrafią być wyzwaniem latanie z takimi osobami niż ze świeżym studentem, który skończył PPL-kę na przykład i wyszkolił się całe szkolenie na Cessnie 150, 152, na takim klasyku można powiedzieć. I on wsiada i on po godzinie, jeżeli jest dobrze wyszkolony, to widzimy, że on sobie poradzi i te kolejne godziny może latać solo i nie będziemy musieli robić żadnych tutaj lotów jako safety pilots z nim. Dobrze, Maćku, a wytłumacz może widzom, bo użyłeś sformułowania safety pilot, co to oznacza i jaka jest jego rola? W Fly Poland Safety Pilot pomaga we wszystkich takich rzeczach związanych z operacyjnymi kwestiami lotu, ale też mając studentów z zagranicy, wspieramy ich po prostu w tym programie budowy nalotu, bowiem polska przestrzeń powietrzna też jest rozbudowana, nie jest to proste, dlatego latając z nimi wspieramy ich tak w trakcie latania, jak że w komunikacji czy w operacyjnym planowaniu i jesteśmy do ich dyspozycji cały czas, jeżeli potrzebują jakichkolwiek dodatkowych informacji w sprawie tego, jak się lata, albo jak mogliby jeszcze latać lepiej, na co zwrócić uwagę. Mając takie doświadczenie przez te 8 lat, myślę, że możemy dużo pomóc i powiedzieć i też uniknąć tych błędów, które niektórzy popełnili przed szkoleniem CPL, tak żeby te szkolenia kolejne płynnie i efektywnie były wykorzystywane dla. No muszę tutaj, Maćku, do Twojej wypowiedzi dodać i nie sposób się z Tobą nie zgodzić, że polska przestrzeń powietrzna jest jedną z najtrudniejszych do ogarnięcia w całej Europie.
Sam nieraz planowałem różne loty. Może weźmy pod uwagę lot z Łodzi, z lotniska Rejmonta do Bagicza w Kołobrzegu. Planując ten lot i nie mając możliwości wykonania tak zwanego fly following, czyli przelotu po najkrótszej linii z koordynacją ATC, niestety trzeba było kombinować ze względu na ilość wyłączonych stref CTR Bydgoszczy i MTMA, czyli strefy militarne oraz poligony, które były akurat tego dnia w użyciu i nawet przeloty w możliwych parametrach wymagały przy zmianie tej strefy podniesienie lub obniżenie lotu o kilka tysięcy stóp, żeby się tam przebić. Więc dla tego dnia prostszym rozwiązaniem był lot na północ w stronę Grudziądza na WOR DMI Gruda i potem nad Borami Tucholskimi dolot do Kołobrzegu, co się wydawało krótsze czasowo i bardziej ekonomiczne. Muszę tutaj też wspomnieć o właśnie lotnisku Bagicz, o który toczy środowisko lotnicze w tej chwili walkę, aby takie perełki naszego kraju, które służyły przez lata rozwojowi polskiego lotnictwa, mogły przetrwać, no bo obecnie już lotnisko jest zamknięte i toczy się wojna o to, żeby ono nie zostało wyrejestrowane z portów lotniczych Polski. Ale chciałbym Ciebie zapytać o jedną rzecz, bo rozmawiając z Waszymi studentami, powiedzieli mi, że tak na dobrą sprawę nauczyli się, robiąc nalot u Was, czegoś, co jest niesamowicie ważne, czyli świadomego latania. Powiedz mi, co Wy rozumiecie i jak Wy uczycie tych studentów właśnie latać świadomie? Myślę, że tutaj jest duża zasługa tej naszej wiedzy, tego know-howu, który przez lata zdobyliśmy. Ja sam też hour building kiedyś kończyłem, żeby zostać pilotem zawodowym. I właśnie to są te operacyjne kwestie. Jeszcze tu wróciłbym do tego naszego powiedzenia o naszej przestrzeni powietrznej. Myślę, że moglibyśmy zadać takie ciekawe pytania albo zrobić ankietę, ilu pilotów wie, czym jest ASM-3? Pilotów o PPL-ce, którzy przychodzą z różnych ośrodków, czy wiedzą, co to znaczy, gdzie można zadzwonić i co na tym ASM-ie uzyskają za informacje. To jest jedna z rzeczy, które często, gęsto na przykład ja pokazuję studentom, którzy do nas przychodzą. Tak samo osłonę IMGW meteorologiczną. Jest biuro meteo, na które można zadzwonić, dowiedzieć się o pogodę. Oczywiście mamy dostępne radary, platformy IMGW, dużo jest teraz i aplikacji na telefonie, są pogromcy burz, którzy jeżdżą po Polsce i monitorują takie rzeczy, ale są takie rzeczy, o których właśnie w szkołach się nie mówi, bo nie ma na to czasu, bo po prostu przychodzi klient, chce zrobić PPL-kę, niektórzy robią ją szybciej, wolniej, bo mają swoją pracę, ale są tak traktowani tak, a nie inaczej, a później te błędy takie pilotażowe, które też wynikają z tego, że latali na przykład z byłym pilotem wojskowym, który miał takie, a nie inne nawyki, albo mieli 8 instruktorów do PPL-ki i każdy mówił co innego, albo nie mieli standaryzacji. Naprawdę tych kwestii jest bardzo dużo i myślę, że tym się wyróżniamy, że jesteśmy w stanie te niektóre rzeczy opanować i też przy pierwszym kontakcie z klientem, który do nas przychodzi, zawsze pytamy, jeżeli mamy latać razem, to na co mamy zwrócić uwagę, co wymaga poprawy, czego byś dana osoba chciała się dowiedzieć, czego nie wie. I tutaj jakby kawa na ławę, żeby nam powiedziała, z czym ma problem, tak żebyśmy ten problem rozwiązali albo doprowadzili do sytuacji, że te umiejętności lotnicze będą zdecydowanie lepsze. Kochani, jeżeli wiecie, o czym mówił Maciek, jeśli chodzi o ASM-3, to napiszcie w komentarzu. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Maćka, to jest ten moment, żeby w komentarzu zadać to pytanie. Maciek jest dostępny w trakcie trwania tego nagrania oraz przez 30 minut po tym nagraniu. Oczywiście będziemy starali się na bieżąco zaglądać do Waszych komentarzy i na pewno żaden nie zostanie bez odpowiedzi.
Także zapraszamy, pytajcie, komentujcie, a Maciek i Fly Poland na pewno Wam odpowiedzą. Dokładnie. Powiedz mi, jak we Fly Poland wygląda typowy dzień hourbuildingu? To zależy od studenta, który jest z nami. Mamy studentów z zagranicy, którzy przyjeżdżają stricte na budowę nalotu. No i to są tacy studenci, którzy są sfokusowani na stricte na latanie. Także generalnie planujemy z wyprzedzeniem trasy, na których będziemy latać. Często gęsto większość tych tras na początku jest podobna tak, żeby się wdrożyć w tą naszą przestrzeń powietrzną. Większość studentów też wykonuje z nami trasę 300 mil, która jest wymogiem do licencji zawodowej. Generalnie nie ma takiego samego dnia, wiadomo, w lotnictwie nie ma takiego samego lotu, także wszystko planujemy pod studenta. Są studenci, którzy są w stanie i tutaj myślę, że mam nadzieję, że może będą w komentarzach nasi byli studenci, którzy potwierdzają, że są w stanie 6-8 godzin dziennie wylatać. Jest to z jednej strony efektywne, jeżeli dobrze zaplanują, ale są tacy, którzy latają 2 bloki po 3 godziny i na przykład chcą się wyłącznie skupić na lotach na lotniska kontrolowane, bo potrzebują poćwiczyć komunikację. Mimo że są za granicą, mają wpis profesji językowej ICAO 4-5, ale chcą go jeszcze doszlifować i dojść do jakiejś perfekcji. Także stricte jednego dnia takiego samego nie ma, ale staramy się też latać, jeżeli mamy 2-3 studentów w tym samym terminie, w podobnych trasach koło siebie. To nie są loty w formacji, ale to też jest dobry taki experience, którego myślę, że mało kto w Polsce jest w stanie zaoferować. Tutaj chyba czas na chwilę reklamy. Otóż, moi drodzy widzowie, my w niedawnym czasie uruchomiliśmy właśnie usługę sprawdzającą Wasze kwalifikacje z języka angielskiego i mamy człowieka, który mnie przygotowywał do właśnie English Proficiency na początku klasy 4, a potem klasy 5, który jest w stanie Wam przez godzinę przeprowadzić taki test sprawdzający, gdzie w obecnej chwili jesteście i czy spełniacie wymogi, a jeśli tak, to pod którą klasę. I takie godzinne spotkanie weryfikujące kończy się jakby dla Was uwagami, co możecie poprawić, nad czym musicie pracować, żeby ten egzamin ICAO English Proficiency zdać z pozytywnym i dobrym rezultatem. Jeżeli jesteście zainteresowani, odsyłam do konsultacji na naszą stronę www.pilotforge.pro. Zapraszamy do kontaktu. A do Ciebie, Maćku, mam pytanie, dlaczego Wy nie wypuszczacie pilotów tylko po to, żeby kręcili kręgi nad lotniskiem w trakcie budowy nalotu? Oczywiście kwestia lądowania jest bardzo ważna, ale robienie hourbuildingu i latanie w kółko, tak zwanie wokół komina, no nie ma sensu. Na pewno warto te lądowania przećwiczyć, ale jest wiele w Polsce pięknych lotnisk i lądowisk, z których można skorzystać i zamiast latać tak naprawdę godzinę wokół tutaj komina, czy robić, nie wiem, 10 kręgów, które po 6 kręgu z reguły bywają nieefektywne. Ja już spotkałem się wiele razy z taką sytuacją, kiedy student stwierdził, że chciałby poćwiczyć koniecznie lądowania i nie chcemy lecieć gdzieś dalej, tylko zostajemy na naszym lądowisku bazowym i latajmy. Ja mówię OK, ale to po 6 kręgach nie ma sensu, bo te błędy będą się powielać. Odlećmy sobie na jakąś strefę, zróbmy sobie element trasy, poćwiczmy sobie jakieś inne elementy i do tego wróćmy za jakiś czas. Albo lećmy trasę na 3 różne lotniska z 3 różnymi rodzajami podejść. Tutaj oczywiście nie mówię o rodzajach podejść typu ILS, tylko różnymi podejściami na zasadzie są różne pasy, różnie wtedy wiatr zawieje. Jedno lotnisko ma większą elewację, drugie niższą. Pewne takie rzeczy, które możemy przećwiczyć poza naszym lotniskiem bazowym i to jest, myślę, ta wartość dodana, którą jesteśmy w stanie dać uczniowi, tak żeby on efektywnie te godziny swoje wykorzystał i żeby wyniósł coś z tego lotu, bo naprawdę nie jest sztuką przyjechać na godzinę, polatać tylko godzinę kręgów i wrócić do domu. Z reguły ten 5 krąg jest fajny i już student jest zadowolony, poczuje wiatr we włosach, poczuje pewność siebie, zrobi 6, jest jakieś gorsze lądowanie i tak naprawdę ten czar całego tego wysiłku, który włożyliśmy w te kręgi, mija.
Jestem aktywnym obserwatorem waszego Facebooka i Instagrama i znalazłem masę ciekawych zdjęć zamków, pałacy, których ja nigdy nie widziałem i których nie znałem. Powiedz mi, w jaki sposób wy planujecie trasę, że oprócz tego lotniczego świata pokazujecie im Polskę i jesteście przewodnikami, którzy pokazują, co warto pięknego u nas zobaczyć. To jest chyba lata doświadczeń, które nam pomagają w planowaniu, ale tak na poważnie, na serio, planujemy to tak, żeby też tej coś Polski pokazać. Myślę, że to jest taka wartość edukacyjno-promująca nasz kraj, bo wielu z tych studentów, którzy przyjeżdżają z zagranicy, są pierwszy raz w Polsce, mają takie, a nie inne zdanie o nas, albo nie znają jeszcze kultury, nie znają oczywiście przestrzeni, przyjeżdżają stricte w celach naukowych właśnie z celu budowy nalotu, albo też będą potencjalnie zainteresowani szkoleniem w przyszłości w Polsce do programów zawodowych. Także latamy, potrafimy jednego dnia być na północy, ale potrafimy być też w Krakowie, albo w Toruniu. Także to wszystko wymaga pewnego planowania, w zależności też od studenta, co on chciałby zobaczyć, i myślę, że my się dostosowujemy. Jesteśmy w stanie naprawdę fajne rzeczy pokazać, bo już tą Polskę prawie, myślę, że wszerz i wzdłuż przelecieliśmy. Kochani, kto nie był na mediach społecznościowych Fly Poland, proponuję tam zajrzeć. Wrzucają oni całą masę ciekawych zdjęć ze swoich podniebnych wycieczek i na pewno znajdziecie tam masę takich, gdzie jeszcze nie byliście i których nie znacie. I Maciek gwarantuje swoim studentom, którzy podczas hour buildingu wykonują właśnie loty nawigacyjne, że mogą zobaczyć masę budynków, budowli i miejsc, które też publikuje na swoim Facebooku czy Instagramie. Dlatego gorąco zachęcamy do subskrypcji Facebooka, Instagrama oraz do zajrzenia i zapoznania się ze stroną flypoland.eu. A ja podpytam Cię właśnie o te trasy nawigacyjne i loty nawigacyjne. Dlaczego na nie kładziecie tak duży nacisk? Loty nawigacyjne to część też również szkolenia później do licencji CPL. Także warto te loty w trakcie hour buildingu zrobić dobrze, nauczyć się, przypomnieć sobie czasem to, co się miało na PPL-ce i jak je wykonać, bo to jest ważne. Można oczywiście latać na te różnych tych nawigacjach, które oczywiście pomagają, są dobrym backupem, ale wielokrotnie na przykład robiąc nasze obozy, na które też serdecznie oczywiście zapraszam do udziału, w Kikitach, na pięknym lądowisku położonym na Warmii i na Mazurach, spotkaliśmy się ze zjawiskiem jammingu i spoofingu, gdzie żaden GPS w telefonie, w tablecie nie pomógł i trzeba było sięgnąć po normalną mapę i zaplanować tak lot powrotny, żebyśmy nie wlecieli w żadną strefę wojskową, czy w Addis, czy w coś innego. A nasza nawigacja pokazywała nam, że właśnie jesteśmy za obszarem Kaliningradu, na środku prawdopodobnie Morza już Bałtyckiego, a to był lot stricte Kikity Elbląg, który liczy sobie około godziny lotu blokowego. Także to są takie właśnie bolączki, z którymi sobie musimy poradzić, ale one w przyszłości zaprocentują. No, z tym, o czym powiedziałeś, mierzą się też piloci zawodowi. Właśnie w ostatnim czasie rozmawiałem z moim kolegą Patrykiem, który pracował na terenie Litwy. No i podchodząc do lądowania, kiedy przechwycił już ścieżkę podejścia ILS, mówi, że dopadł ich spoofing i nagle GPS kompletnie oszalał. Na szczęście mieli właśnie przechwycone już sygnały ILS-owskie, ale przemieścili się na mapie na teren Białorusi i gdyby nie to, że ścieżka ILS została przechwycona, no musieliby się posiłkować nawigacją inercyjną. Dokładnie. Tutaj mogę powiedzieć, że wielokrotnie właśnie latając z lądowiska w Kikitach mieliśmy takie sytuacje, że dolatując na przykład w obszar Olsztyna, odcinało nam totalnie GPS-y, nazwijmy to tak, i cała dalsza trasa była już z palcem na mapie. No, może nie z palcem zawsze, bo znamy też te tereny, więc też jesteśmy w stanie już tam troszkę nawigować, latając tam w tych okolicach często.
ale jest to warte uwagi i to też jest ciekawe doświadczenie, myślę, dla młodych studentów, którzy tak naprawdę, no, wiedzą o tym, tak mówiąc kolokwialnie, z książek, z portali i nie mają z tym do czynienia na co dzień, na przykład latając, nie wiem, w zachodniej Polsce. No, nie sposób się z tobą nie zgodzić. Sam pamiętam dokładnie, jak pierwszy raz leciałem nad wielką krainą Jezior Mazurskich i jakie to na mnie zrobiło wrażenie. Tak samo infrastruktura lotniskowa, lotnisko Kikity, czy też dwa lotniska w Olsztynie, Olsztyn i Szczytno, gdzie mamy lotnisko kontrolowane Olsztyn-Mazury, czy też Elbląg. To zupełnie inny system latania, zupełnie inna nawigacja, ponieważ patrzymy na kształty jezior, na kształty lasów i kilka miejscowości, więc robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Chciałbym jeszcze, Maćku, ustalić z Tobą jedną rzecz. Jak wygląda profil kandydata po 100 godzinach budowania nalotu? Co on powinien umieć, co on powinien wiedzieć? Na pewno powinien być już świadomy, swoich umiejętności, no i zawsze na pewno przygotowany do tych lotów, żeby to nie było takie tylko latanie dla idei, dla kolejnych wpisów w logbooku, tak żeby w tym czasie tych 100 godzin, które u nas wykonał, miał obeznanie właśnie z lotami, VFR, po lotniskach kontrolowanych, po lotniskach niekontrolowanych, przy używaniu frazeologii i polskiej, i angielskiej, ale też żeby miał to pojęcie, że te godziny, które wylatał, przygotowały go w dobry sposób do rozpoczęcia szkoleń zawodowych. Muszę Cię zapytać o jeszcze jedną istotną rzecz. Weźmy pod uwagę, że mamy dwóch kandydatów. Kandydat numer jeden to kandydat, który wybrał najtańszą wersję budowy nalotu, polegającą na wynajęciu jak najtańszego samolotu, gdzie nikt nie przykłada się do tego, co ten student robi i nie pomaga mu w żaden sposób. I Twoje podejście jako organizacji Fly Poland, która stara się pokazać temu kandydatowi na przyszłego pilota, który buduje nalot, w jaki sposób te loty przygotowywać, dba o jakość szkolenia i w odniesieniu do późniejszych etapów typu licencji komercyjnej pilota, czym te dwie osoby i wasze podejście różnią się od siebie? Myślę, że ten kandydat, który latał u nas we Fly Poland, na pewno będzie merytorycznie i operacyjnie dobrze przygotowany, bo naprawdę kładziemy duży nacisk na te loty nawigacyjne, na naprawdę różnorodność odwiedzonych lotnisk, lądowisk, tak żeby no, nie latać wokół komina, być przygotowanym na różne ewentualności i pod kątem operacyjnym, i pod kątem takim planowania. Tu duży jest, myślę, plus i ukłon w stronę tego, że ja z moim wspólnikiem Michałem obaj jakby się szkoliliśmy, pracowaliśmy w różnych firmach lotniczych, w różnych organizacjach i jakby znamy te bolączki od kuchni tak naprawdę i wiemy z czym to się je, więc taka osoba, która do nas przyjdzie i która liczy na pomoc, ją zawsze na pewno otrzyma i będzie w stanie być tak świadomym pilotem i tak dobrze przygotowanym do później licencji CPL, niż tak mówiąc kolokwialnie, że wziął samolot z kolegami, tak jak wspomniałeś, polatał, no, wpisał te godziny i nic z tego nie wynikło, bo zabierał pasażerów, bo zabierał tylko znajomych, latał tą samą trasę widokową cały czas. No 100 godzin ma, ale się okazuje, że nie odleciał, nie wiem, w promieniu 100 kilometrów od lotniska, bo nie czuł takiej potrzeby albo nie chciał. To też uczy dużo, dużo pokazuje w sumie o takim studencie, ale też dużo to latanie do CPL-a, tego hour buildingu, czy też dużej ilości pokory. Tak jak w ATPL i egzaminy, które są ciężkie i każdy, kto przeszedł, wie, jaki to jest wycięty kawałek życiorysu, weryfikują też kandydatów dalej. Tak, ten hour building też myślę, że w jakimś stopniu weryfikuje tych kandydatów pod kątem tej pokory, którą w sobie mają, tej świadomości sytuacyjnej, którą tak naprawdę wykształcą, latając ileś tam już
kilkadziesiąt godzin i robiąc to w sposób świadomy. Na potwierdzenie Twoich słów, Maćku, mogę powiedzieć tyle, że pracując jako Student Support Officer w jednej z szkół lotniczych, jednej z największych w Polsce i Europie, bardzo często doświadczaliśmy właśnie tej sytuacji, gdzie trafiał nam się student po budowie nalotu, który składał dokumenty i papiery do lotu, do szkolenia CPL. Zdarzało się wielokrotnie, że jakby wszystkie dokumenty, ilość godzin zgadzała się, ale nie zgadzały się umiejętności. I podczas wykonywania też wstępnego check-ride'u przy okazji laszowania się na nowy model samolotu, czyli takich lotów zapoznawczych z nowym modelem samolotu, dochodziło do sytuacji, że instruktorzy stwierdzali, że umiejętności tego studenta nie pozwalają na rozpoczęcie właśnie szkolenia CPL i musiał być wprowadzany tak naprawdę plan naprawczy. Ten plan naprawczy polegał na uzupełnieniu umiejętności i kompetencji tego pilota, żeby spełniał wymogi minimalnych wymagań do rozpoczęcia szkolenia na licencję zawodową. Niektórym to zajmowało kilka godzin, niektórym kilkanaście, a rekordzista chyba potrzebował na to 33 godziny, czyli prawie 3/4 całego szkolenia PPL i dopiero później mógł przystąpić do szkolenia CPL. Pamiętajcie, szkoły lotnicze szkolące na poziom pilota zawodowego są to szkoły, które nie pozwolą sobie na to, aby przyjąć na pokład i rozpocząć szkolenie ze studentem, który nie spełnia minimalnych wymagań. Wynika to z faktu, że w trakcie szkolenia CPL nie ma czasu na naprawianie błędów, które tak na dobrą sprawę wynieśliście ze szkolenia PPL. Tutaj uczymy się nowych rzeczy. Robimy nowe zadania i przede wszystkim to, co najbardziej istotne, musimy zmienić podejście i precyzyjność naszego lotu ze względu na ograniczenia, które są dużo wyższe, jeśli chodzi o tolerancję błędu, niż podczas szkolenia PPL czy egzaminu PPL. Dlatego też tak ważne jest to, żeby w trakcie budowy nalotu podnosić swoje kompetencje, a jeżeli byliście w świetnym ośrodku, minimalnie je utrzymać, a nie na zasadzie takiej, żebyście po prostu swoje skille i umiejętności tracili. Stąd też musimy wykonać to w sposób prawidłowy i dobry, tak żeby w późniejszym etapie spokojnie zakwalifikować się na szkolenie CPL. Czy zgodzisz się z tym, Maćku? Tak, zgadzam się. Właśnie chciałem tu powiedzieć, że świetnie to ująłeś i dlatego też właśnie na przykład te obozy, flycampy w Kikitach, które organizujemy, nie są tylko po to, że są piękne widoki, tak jak rozmawialiśmy nad Warmią i Mazurami, żeby polatać nad tymi pięknymi jeziorami, nad tymi terenami, ale po to, żeby też zmienić środowisko i żeby zmienić tą przestrzeń powietrzną, do której na co dzień latamy na naszym lotnisku bazowym. Zresztą mamy od tego sezonu 2, bo bazujemy zarówno w Brzeskiej Woli pod Radomiem, jak i w Zatorze koło Krakowa. Także też jest ta różnorodność. U nas można w 2 lokalizacjach budować nalot. Docelowo na jesień startujemy z Hiszpanią, także dużo się dzieje, ale ta zmiana na przykład w Polsce na Kikity właśnie ma pokazać to, że latajmy w różnych miejscach, nie latajmy wokół komina, zobaczmy różne przestrzenie, poznajmy różne lądowiska i to zaprocentuje w przyszłości. No to tutaj uprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie chciałem dowiedzieć się więcej o kwestii lotniska w Hiszpanii, bo sójki doniosły mi i oczywiście wasze media społecznościowe o tym, że otwieracie nową bazę w Hiszpanii. Co prawda muszę dodać tutaj, że tak na dobrą sprawę fajnie byłoby połączyć te dwa segmenty, budowę nalotu w Hiszpanii i w Polsce razem, ze względu na to, że uważam, że latanie w Hiszpanii w kawoku ze stałym wiatrem
no na pewno nie da ci tyle doświadczenia i umiejętności, co godziny wylatane w Polsce, biorąc pod uwagę zmienność pogody. Mówię tutaj na przykład o warunkach zimowych, o oblodzeniu, o niskich podstawach chmur, o zmienności wiatrów, o tym, co tak naprawdę możecie spotkać, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, które można napotkać każdego dnia. Co o tym sądzisz, Maćku? Tak, jak najbardziej oczywiście. Castellon, Lima Echo Charlie November to będzie baza Fly Poland na zimę, jest to lądowisko, to jest taki hiszpański Bagicz, mogę powiedzieć, bo jest piękne lotnisko położone przy nadmorskiej promenadzie, około 60 km oddalone jest na północ od Walencji. Zresztą do tego miasta Castellón można się dostać i do Walencji jedną z tanich linii lotniczych, także bezpośrednio można z Polski tam dolecieć. I ta nasza baza zimą jest taką odpowiedzią na troszkę brak ten pogody i tak naprawdę na to, żebyśmy byli w ciągłym, jak to się mówi, treningu, żebyśmy zimą nie zostali, tak nie zasapali się nic nie robiąc, nie latając, a dodatkowo wiemy, że już latając za granicą wymagany jest na przykład ten język, więc jest to możliwość podszlifowania tych zdolności językowych. Stąd nasz pomysł na bazę w Hiszpanii. Zrobiliśmy dosyć spory research w tej materii i przez tą zimę będziemy tam zbazowani z 2 samolotami. Serdecznie wszystkich zapraszamy, którzy chcieliby po pierwsze polatać w innym troszkę otoczeniu, poznać lokalną czy kulturę, ale też właśnie, żeby sobie te skillsy na przykład angielskiego potrenować. Tak jak wspominałeś, w Polsce warto oczywiście latać w różnych warunkach. To tak jak studenci z zagranicy, i tu przytoczę taką ciekawą anegdotkę. Studenta, który kiedyś przyjechał do nas właśnie po szkoleniu w Hiszpanii i na moją wiadomość, że jedziemy latać dzisiaj na lotnisko, przy tam chmurach, które były w metarze u nas, które bierzemy z Radomia, Warszawa Radom, lotniska najbliższego, to był broken, nie wiem, na 3,5 tysiącach. Student odpisał mi: Are you crazy? Jak to mamy latać w jakimś chmurach? Ja mówię, no nie, no to jest minimum VFR. A ja mówię, ja tylko latałem w Kawoku. No i, no i właśnie tutaj to w drugą stronę jest, tak? Tak jak się zawsze też śmiałem, że piloci z Bliskiego Wschodu, którzy przylatują do Polski zimą, pierwszy raz doświadczają zjawiska de-icingu na lotnisku i to jest też informacja, oczywiście te linie latają po całym świecie, ale w polskiej zimie no, trzeba się z reguły odlodzić, jeżeli ten samolot przelatuje i na przykład chwilę, parę godzin stoi w Polsce. I to jest coś też dla nich, co wiedzą ze szkoleń, ale w praktyce jest to tylko w paru miejscach potrzebne w sezonie. Więc tak jak wspomniałeś, budowa nalotu w Polsce jak najbardziej oczywiście uczy i jest różnorodna ze względu na pogodę. Hiszpania jest dobrą alternatywą właśnie na zimę, żeby zostać w ciągłym treningu, no i żeby sobie właśnie polatać trochę w innych okolicznościach przyrody. Dokładnie. Będąc w strukturach międzynarodowych, w ośrodku, z którym współpracowałem, też mam ciekawą anegdotę o Hiszpanach, którzy pierwszy raz zobaczyli śnieg i zobaczyli, na czym tak naprawdę polegają warunki zimowe. To też zdarzało się często, jeśli chodzi o te same błędy z innymi nacjami, takimi jak południowi Włosi, czy też Maltańczycy, którzy przyzwyczajeni do ciepłych warunków. Zdarzyło się tak, że wyciągnęli samolot, który był pokryty rosą, temperaturami dodatnimi, stojący w hangarze, na tankowanie i obchód przedodlotowy. Wykonali ten obchód, przygotowali się do lotu i stwierdzili, że mają jeszcze kilka minut czasu do rozpoczęcia planu lotu, więc przyszedł czas na kawkę. Gdy poszli na tą kawkę, ta cała rosa i te krople, które znajdowały się na skrzydłach samolotu, zdążyły zamarznąć i zamienić się w sople lodu. Oczywiście oni nawet na to nie zwrócili uwagi i gdyby nie to, że studenci z innych, bardziej zimowych nacji popatrzyli na to, co się dzieje i zwrócili im uwagę, że no teraz to trzeba dokonać oblodzenie, pewnie by wystartowali.
Historia pewnie zna takie przypadki. Ja powiem też tutaj jeszcze jedną anegdotę. Kiedyś właśnie będąc spoterem i dużo przebywając na lotnisku i wykonując fotografie, miałem też możliwość podsłuchania takiej rozmowy w Warszawie pilotów ze wschodu, którzy wykonywali loty cargo na Antonowie 26 i gdzie wszyscy się odladzali. Ten samolot tam ich stał też 2 dni na płycie. Zobaczyłem, że oni nagle wskakują na skrzydło po drabinie, biorą dosłownie zwykłą zmiotkę i ścierają wszystko. Po prostu jak leci, nie wiem, kruszą ten lód, po prostu stwierdzili, że polecą. Przy pierwszym kontakcie z delivery, przy zezwoleniu na lot, po clearance'ie, padło tylko takie sakramentalne zapytanie: "Do you need de-icing?" "No, not required", takim jeszcze wschodnim akcentem. Wszyscy byli w szoku, ten samolot odleciał, na szczęście szczęśliwie doleciał do swojej destynacji, ale pamiętam, że zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie, kiedy wszyscy naprawdę odladzali się na Okęciu, były straszne kolejki, a samolot taki właśnie takiej klasy stwierdził z załogą, że tutaj de-icing to jest przeżytek, wsiadamy, lecimy. Jako ciekawostka muszę Ci w tajemnicy powiedzieć, że jesteśmy w stałym kontakcie jako Pilot Forge Pro właśnie pilotem Antonowów, który nadal transportuje po Europie różne towary i planujemy, żeby ten pilot został właśnie jednym z naszych konsultantów i naszych instruktorów. Super. Podsumowując, opisz budowę nalotu jako pomost pomiędzy PPL a CPL. Myślę, że tutaj najważniejszą rzeczą, żeby sobie odpowiedzieć, jest to, co dany student, jaki ma swój cel. Bo ten hour building niektórzy robią tak dla fanu, bo może później się skuszą na latanie, ale są tacy, którzy są nastawieni i wiedzą, że za rok oni chcą latać w kokpicie samolotu odrzutowego czy pasażerskiego. I tym łącznikiem, którym jest w hour buildingu, jest ta, myślę, że chęć podnoszenia tych swoich kwalifikacji, tych swoich umiejętności latania, tej świadomości lotniczej, bo dzięki temu oczywiście, jak to mówi klasyk, nalot rośnie, chwała rośnie, ale też warto zauważyć, żeby ten nalot taki nie był po macoszemu zrobiony, żeby stały za tym naprawdę realne, fajne trasy, fajne doświadczenie i właśnie nie latanie tylko w kawoku, też czasem oczywiście przy jakimś, nie wiem, bocznym wietrze, nie mówię tu, żeby latać przy gastach zawsze, ale tak, żeby właśnie zbudować sobie takie poczucie tych swoich limitów, które masz i które wiesz, że w takich warunkach jesteś sobie w stanie poradzić i jesteś później gotowy na szkolenie na przykład CPL. Ja tu jeszcze powiem taką ciekawą anegdotę. Kiedyś zadzwonił do mnie jeden z wynajmujących u nas studentów, który przyjechał z pasażerem, który w życiu nie latał samolotem klasy General Aviation i były porywy wiatru, które nagle się tak naprawdę pojawiły i on zadzwonił do mnie z zapytaniem, co ja o tym sądzę. Ja stwierdziłem, że z moim doświadczeniem mam troszkę inne limity. Jeżeli on dzwoni do mnie z takim zapytaniem, to ja sugeruję mu i jakby odradzam mu dzisiaj latanie, bo jeżeli on sam nie jest pewny swoich umiejętności, to myślę też, my we Flypoland kładziemy na to nacisk. Jeżeli ktoś nie jest fit to fly i naprawdę ma gorszy dzień, nie charge'ujemy, przez usunięcie slota, odwołanie nie naliczamy żadnych sztucznych kar, bo każdy może mieć gorszy dzień i wolimy, żeby te godziny naprawdę spożytkować w taki sposób, żeby później to przyniosło wartość dodaną, no i dodatkowe doświadczenie, które później tylko pomoże Ci w lotach, czy do licencji zawodowej, czy do Twojego po prostu, nazwijmy to, portfolio, do Twojego doświadczenia. To będzie dodatkowy lot, który pomoże Ci po prostu mieć więcej niż mniej. Bardzo się cieszę, że masz takie podejście do klienta. Mój klasyk mówi safety the first, czyli tak naprawdę, jeżeli się nie czujesz danego dnia, bądź w jakiś sposób nie odpowiadają ci warunki, bądź pogoda jest ryzykowna, moim zdaniem lepiej odpuścić ten lot. Fakt, przygotowania trwają, ale bezpieczeństwo to priorytet i jeżeli warunki mi nie odpowiadają, podejmuję zawsze decyzję o tym, żeby prędzej lot odwołać, niż walczyć z samolotem, czy też doprowadzić do jego zniszczenia, jakiegoś incydentu, czy też katastrofy. Stąd też uważam, że
Super, że macie takie podejście do klienta, bo niestety nie wszystkie ośrodki w ten sposób podchodzą i chcą charge'ować klientów za wykupione godziny, a nie efektywny, wykorzystany nalot. To tylko świadczy super o Was jako o ośrodku. No dobrze, ale chyba czas na ogłoszenie konkursu. Tak, serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału. Warunkiem jest polubienie posta naszego bądź na Facebooku, bądź na platformie Instagram, skomentowanie go również pod filmem na YouTubie pod profilem Pilot Forge. A tutaj informacji dodatkowych, o co zapytamy i jakie będzie pytanie, to już oddaję Tobie głos. Podsumowując, nagrodą główną w konkursie jest godzina lotu z Maćkiem w Fly Poland. Żeby wziąć udział w konkursie, należy po pierwsze skomentować pod tym filmem i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ja mam wygrać tą nagrodę. Po drugie, trzeba zasubskrybować kanały social mediów Fly Poland, bądź to Facebooka, bądź to Instagrama, można jedno i drugie. I pod postem promującym nasz film na kanale Fly Poland umieścić w komentarzu swój login do kanału YouTube'owego czy swoją nazwę. Konkurs będzie rozpatrzony w terminie 7 dni od daty publikacji i w konkursie wygra osoba, która w najciekawszy, najbardziej lotny sposób odpowie na nasze konkursowe pytanie, dlaczego to ja mam wygrać właśnie ten lot. Tutaj Maciek pewnie powie jeszcze coś więcej dla tych, którzy są pilotami czy nie są pilotami, jak to będzie wyglądało. Dokładnie, zapraszamy. Tu warto dodać oczywiście osoby posiadające PPL-kę. Będą miały dodatkową godzinę nalotu za free, mówiąc tak, a osoby, które nie mają PPL-ki, zapraszam do super świetnego doświadczenia lotu ze mną z naszego lądowiska w Brzeskiej Woli. Na pewno dużo pokażę, dużo opowiem i mam nadzieję, że zachęcę może w przyszłości nawet do szkolenia i właśnie do zrobienia też sobie licencji PPL-a. Zapraszamy do zabawy. Konkurs ogłoszony, więc powróćmy do budowy nalotu. Proszę Cię, Maćku, opowiedz mi historię o studencie, który według Ciebie zrobił największy progres i największy postęp. Okej, to o pilocie, który zrobił do nas postęp, to myślę, że jest paru takich kandydatów, którzy brali u nas duże pakiety godzin, naprawdę wykonali solidną pracę i część z nich to są nasi dobrzy tak naprawdę koledzy, którzy teraz wracają do nas do takiego latania for fun. Są już nawet kapitanami na Boeingach 737, na Embraerach i przychodzą do nas tak naprawdę te parę lat temu, kiedy my też zaczynaliśmy, też się uczyliśmy troszkę tego fachu, staraliśmy się też jakby latać z nimi i też widzieć to, czego oni oczekują, chcieliśmy poznać. Także mamy właśnie takich kolegów, którzy naprawdę latają na wszelakiej maści ciekawych maszynach. Wracając do ciekawych, śmiesznych historii, mieliśmy swego czasu studenta, który był żołnierzem irlandzkiego korpusu i wraca do nas co roku regularnie i tak jak w miejscu, w którym go kwaterowaliśmy, zawsze go kojarzyli, tak on był wielkim fanem pierogów i często, gęsto, minimum 2 razy w tygodniu nasze trasy kończyły się, bądź punktem pit stopem były Rudniki, bo on musiał po prostu zjeść obiad, także łączyliśmy sobie taką turystykę lotniczą z gastronomiczną, jak ja to mówię, ale to też jest taka wartość właśnie, którą pokazujemy naszym studentom i zapoznajemy ich nawet z polskimi potrawami, bo słyszeli o tym, zresztą ten żołnierz, ten człowiek też planuje szkolenie dalej zawodowe w Polsce, wykonać w jednym z ośrodków ATO, ale też pracował kiedyś właśnie z żołnierzami z Polski, także miał jakiś sentyment, coś tam o tych pierogach wiedział, ale chciał spróbować, stąd później jak trafiliśmy na Rudniki, to często, gęsto właśnie to był nasz jakby punkt obowiązkowy budowy nalotu, że przez Rudniki musieliśmy lecieć dalej.
Jest wiele miejsc, gdzie dobrze karmią. Podczęstochowskie Rudniki są jednym z moich ulubionych miejsc, gdzie można dobrze zjeść. Drugim takim chyba jest dla mnie Nowy Targ. Też prawda i jeszcze jest parę fajnych miejsc, także myślę, że może kiedyś nawet taką gastronomiczną mapę lotniczą powinniśmy chyba wydać, albo może jakiś poradnik, zobaczymy. To jest bardzo dobry pomysł, stworzenie książki z punktami gastronomii lotniczej. Ale chciałbym Cię jeszcze zapytać o studenta, który w ramach Fly Poland dokonał największej swojej przemiany. Myślę, że to jeden ze studentów, który w ciągu ostatniego roku był u nas, który przyszedł też po szkoleniu z jednym z aeroklubów, który tak sobie został wyszkolony, szczerze powiedziawszy. Mm, Nie było tam checklist wcześniej, nie było tam briefingu, debriefingu. To była nowość dla niego. Po parunastu lotach ze mną zaczął nabierać bardzo dobrych nawyków. Wiemy, że teraz szkoli się do licencji CPLA. Serdecznie pozdrawiamy i mamy nadzieję, że ta wiedza u nas, którą zdobył, zaprocentuje. Tak samo właśnie mieliśmy dużo rozmów i dużo korespondencji w języku angielskim, bo dalsze szkolenie ta osoba wybrała na lotnisku kontrolowanym, gdzie no już mamy międzynarodowy ruch i wymagało to od niego no, pewnego przełączenia się na to myślenie, nazwijmy to, i na język angielski, a początkowo wielu pilotom sprawia jednak to problem, bo znają ten angielski ze szkoły, ale ten angielski lotniczy jest troszkę inny. Też dużo się dzieje w tym samolocie i trzeba nad tym panować i umieć to ogarnąć. Także tutaj był bardzo duży postęp. Cieszymy się i mamy nadzieję, że teraz dalsze jego szkolenie też w dobrej atmosferze przebiega. Jesteśmy w stałym kontakcie i zawsze jakby oczekujemy na też feedback i jeżeli możemy tam na jakimś etapie jeszcze poza szkoleniem pomóc, to też zawsze liczymy, że nasi byli studenci wrócą do nas, albo zawsze jednak z dobrym słowem o Fly Poland się wypowiedzą. Super, dziękujemy Ci za tak duży zastrzyk wiedzy. A teraz, na sam koniec, chciałbym Cię poprosić, żebyś odpowiedział w jak najkrótszej formie na kilka pytań. Największy mit o hourbuildingu. Najmniejszy mit. Wylatać godziny i iść dalej, ale nie mieć nic w zamian. Jedna umiejętność ważniejsza od kolejnych 50 godzin nalotu. Pokora w lotnictwie. Czego nie uczą szkoły na PPLC? Latania na wiele lotnisk. Co odróżnia dobrego pilota od słabego, ale z dużym nalotem? O, to jest cienka granica, ale myślę, że no, różni ich doświadczenie, ale też przygotowanie do lotu i taka wiedza operacyjna. I na koniec jedna rada dla każdego, kto właśnie odebrał licencję PPL. Zastanowić się nad swoimi celami zawodowymi związanymi z lotnictwem i wybrać jak najlepszą dla siebie drogę. Dokładnie, a jeżeli planujecie swoją karierę lotniczą, po to został stworzony kanał Pilot Forge Pro, który Wam dostarczy właśnie niezbędnej wiedzy i pokaże, w jaki sposób to zrobić. Chciałbym serdecznie podziękować Maćkowi i organizacji Fly Poland i jego wspólnikowi Michałowi za poświęcony czas, za to, co robicie. Gorąco Wam polecam ten ośrodek. Jeżeli planujecie hour building, to jest miejsce, w którym warto porozmawiać i rozważyć opcje budowy nalotu i rozwijania swoich umiejętności i kompetencji lotniczych. A jeżeli oglądaliście ten wywiad z ciekawości, to przypominamy, że można udać się do Fly Poland, żeby odbyć swój lot, czy też porozmawiać, czy też zobaczyć samoloty. Więc Ciebie, Maćku, jeszcze poproszę o przypomnienie miejsc, w których jesteście. Główna baza? Brzeska Wola, Izator koło Krakowa i baza taka tymczasowa to jest Kikity, gdzie często gęsto organizujemy nasze kampy i zimą Castellón w Hiszpanii. Serdecznie zapraszamy wszystkich, nie tylko z PPL-kami, tak jak wspomniałeś, pasjonatów lotnictwa zawsze też chętnie ugościmy, porozmawiamy,
podzielimy się wiedzą, pokażemy nasze samoloty i może w przyszłości spotkamy się jednak na programie do budowy nalotu Tower Building. Chciałbym Ci bardzo serdecznie w imieniu kanału Pilot Forge Pro podziękować, Maćku, za znalezienie czasu, żeby się z nami spotkać i porozmawiać i przekazać naszym studentom taki wielki zasób wiedzy. Bardzo Ci za to dziękujemy i zapraszamy do oglądania Pilot Forge Pro. Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. Tak jak na początku powiedzieliśmy, wspieram od samego początku Pilot Forge i będę wspierał jak to mówią, do końca świata i jeden dzień dłużej. Także wszystkiego dobrego. Dzięki raz jeszcze. Dziękujemy Ci, Maćku, jeszcze raz, a naszym następnym gościem będzie osoba związana z właśnie komunikacją lotniczą, która przez 21 lat pracowała na wieży. Żeby się dowiedzieć, kto to jest, oglądajcie kanał Pilot Forge Pro. Kolejne wywiady i kolejne odcinki z cyklu na kursie już niebawem. Do zobaczenia!